Witam Państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o dość, wydaje się, nietypowym zastosowaniu danych z obserwacji Ziemi, czyli tych pochodzących z kosmosu właśnie w branży leasingowej, ale po kolei. Ja nazywam się Artur Nowakowski, jestem w Tuatarze odpowiedzialny za obserwację Ziemi, za całą analitykę z tą związaną. Moje doświadczenie jest zarówno biznesowe, jak i naukowe. Miałem też okazję pracować dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, także dla ONZ-u, dla Światowego Programu Żywnościowego. No a teraz bardziej biznesowo zajmuję się tematem, ponieważ możliwości są ogromne. Ale od początku. Tytułem wprowadzenia mamy obecnie bardzo dużo satelit. Obecnie lata ponad 8 tysięcy satelit, z czego prawie 5 tysięcy są to satelity aktywne i z tych 5 tysięcy 3 tysiące to są satelity telekomunikacyjne, natomiast aż ponad 1000 to są satelity obserwacyjne Ziemi. Czyli można powiedzieć, że cały czas prawie 1000 satelit, które krąży wokół Ziemi, obserwuje nas tutaj, co my robimy. W związku z tym w ostatnich latach następuje wręcz taki lawinowy wzrost w związku z nową technologią, z małymi satelitami, które są tanie, lekkie i coraz więcej właściwie firm może sobie na nie pozwolić. Równocześnie obserwujemy duży wzrost danych, ilości danych. W tej chwili to już są petabajty danych, które mówią nam o tym, co widać na Ziemi, o jej stanie, o tym z różnego punktu widzenia, zarówno o rolnictwie, jak i o tym, co się dzieje na drogach, o tym, co się dzieje nad morzami. No właśnie, ale jak takie dane możemy wykorzystać tutaj w branży leasingowej? Więc chodząc z powrotem na Ziemię, można powiedzieć, taki wykres, który Państwo już pewnie znają, czyli przede wszystkim udział poszczególnych segmentów w naszym rynku tutaj leasingowym, gdzie dominują tutaj dwa segmenty, czyli przede wszystkim pojazdy lekkie i pojazdy ciężarowe, no i potem gdzieś mamy maszyny i urządzenia, no także pomniejsze segmenty, które stanowią tutaj około 5% tego rynku. No właśnie, jak to się przekłada na możliwości wykorzystania danych właśnie pochodzących z obserwacji Ziemi? Jeżeli chodzi o te główne segmenty, czyli pojazdy lekkie, pojazdy ciężkie, tak, tutaj znane są już te zastosowania z satelit telekomunikacyjnych, monitorowania floty, gdzie te pojazdy się przemieszczają. Do tego dochodzą też możliwości monitorowania stanu jezdni, na przykład stanu dróg, które pozwalają na to, żeby też przewidywać zużycie na przykład tej floty. Z drugiej strony mamy też sektor maszyn i urządzeń rolniczych i tutaj możemy mówić również o wielu zastosowaniach i wielu danych, które pochodzą z satelit, a są przydatne właśnie do oceny pewnych ryzyk, czy do budowania pewnych modeli w branży leasingowej. I tutaj za chwilę może szerzej o tym powiem, teraz tylko wspomnę, że mamy takie możliwości, aby z satelity lokalizować uprawy, przewidywać plony, także różne długoterminowe trendy, zarówno jeżeli chodzi o rolnictwo, jak także jeżeli chodzi o to, co się dzieje w miastach, czy na terenach wszystkich innych. Także w tej drobnej, ale jednak coraz bardziej rozwijającej się tematyce czy segmencie rynku dotyczącym nieruchomości, tutaj też możemy dostarczać danych na temat na przykład trendów w zabudowie, na temat modelowania pewnych parametrów ekonomicznych, czyli na przykład
co występuje w okolicy, tak? Jaki typ osadnictwa, dostęp do różnych udogodnień, w związku z tym też i pewną zamożność osób tam zamieszkających. Tak? I są to dane, które pochodzą z satelity, więc dotyczą dużych obszarów, tak? Jednocześnie. W związku z tym są one i spójne, ale też stosunkowo tanio można je uzyskać w porównaniu do jakichś innych baz danych, czy wręcz podejść takich ankietyzacyjnych, gdzie się wysyła tam odpowiednich ankieterów w tereny. Dobrze, ale przejdźmy do prognozowania plonów. Jest taka możliwość oferowana przez zdjęcia satelitarnych, pozwala na przewidywanie, jakie będą plony zawczasu. Tak? Może to być miesiąc przed, może być 2. Oczywiście im wcześniej, tym dokładność tego szacowania jest mniejsza, ale mając odpowiednio wcześniej takie informacje, możemy się przygotować na to, co będzie za chwilę. Tak? I to przełożyć się może między innymi na zapotrzebowanie na maszyny rolnicze. Nie? Czyli czy możemy przewidzieć, czy w danym roku te uprawy będą większe niż na przykład w zeszłym roku. Jeżeli tak, to o ile mogą być większe. Jeżeli mniejsze, to również możemy to przewidzieć i odpowiednio przygotować się na to z punktu widzenia możliwego zapotrzebowania także na leasingi. Z drugiej strony możemy też takie informacje przedstawić klientowi, tak, w tej formule właśnie, która się tutaj powtarza, czyli bycia takim doradcą klienta, który jakby nie jest tylko sprzedawcą, ale też takim, który mu doradza, tak, że może w tym sezonie będziesz potrzebował jednak troszkę więcej tych maszyn. Z drugiej strony innym parametrem, który możemy modelować, czy ryzykiem, które możemy szacować, jest także przewidywalność spłat. Czyli możemy, bazując na tych danych pochodzących z satelit, w związku z tym, że spodziewamy się lepszego lub gorszego sezonu, możemy mówić, czy ktoś może mieć kłopoty na przykład ze spłatą rat. Oczywiście jest to jedna z wielu danych, które wchodzą do naszego modelu ryzyka, no ale jeżeli te dane są na odpowiednio dużej dokładności, te nasze modele też funkcjonują lepiej i ich wiarygodność staje się wyższa. No i oczywiście za tym idzie też terminowość spłat. Tutaj mamy przykład właśnie pewnej krzywej, która nam mówi o tym, jaka jest zieloność roślin widziana właśnie z satelity. Linią przerywaną jest zaznaczony średni trend wieloroczny, natomiast w danym roku jako przykład pokazana jest ta krzywa czerwona, czyli na początku sezonu nie mamy roślin, później one się pokazują, jest coraz bardziej zielono. No i te krzywe, odpowiednio obliczone, przekładają się czy korelują bezpośrednio później z plonami. Jeżeli więc odpowiednio wcześniej popatrzymy sobie na trend tej krzywej, możemy w pewną dozą pewności przewidzieć, jak ona może wyglądać później. I tutaj wchodzą w grę nie tylko jakieś tam szczególne warunki pogodowe typu susza, choroby, czy właśnie bardzo na przykład mokry czy suchy rok, ale również wszystkie inne składniki, które się kumulują. I co więcej, te dane możemy dostać lokalnie. Nie tylko na poziomie województwa czy tam gminy, ale także na poziomie wręcz pojedynczej uprawy. A wiemy, że w różnych częściach kraju to może wyglądać różnie. Kolejnym zastosowaniem, gdzie właśnie te zdjęcia pochodzące z kosmosu mogą nam pomóc, jest to monitorowanie i prognozowanie zmian przestrzennych w rolnictwie. Tu już mówimy o takiej dłuższej perspektywie czasowej, gdzie chcemy badać w dłuższej perspektywy, jak się zmienia okolica, jeżeli chodzi na przykład o uprawy, o wykorzystanie ziemi, o to, czy rolnicy przechodzą z uprawy jednego typu
gatunku na inny, czy przechodzą, czy w ogóle rolnictwo jest tutaj w zaniku, czy może wzrasta zainteresowanie danym regionem. I dzięki temu możemy jakby przez wiele lat patrząc na dane, możemy przewidywać także trendy na przyszłość, tak? I dostosować sobie naszą politykę w firmie, politykę rozwoju, czy ogólnie przyszłe modele biznesowe, także uwzględniając tego typu trendy. I tutaj właściwie dane satelitarne są jedynym wiarygodnym źródłem, przez to, że pokazują właśnie to, co widać. To nie są deklaracje rolników, to nie są ankieterzy, którzy też mogą mieć jakieś tam takie błędy pomiarowe. Tutaj są właśnie dane, które są spójne, jednakowe na dużym obszarze. To też tego typu analizy można później przełożyć na zapotrzebowanie maszyn, nie? Bo jeżeli w długoterminowym trendzie pewne uprawy w danym regionie zaczynają istotnie zwiększać swoją obecność, no to także odpowiednie maszyny do tych upraw też będą potrzebne. Dodatkowo tutaj, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, no to też dochodzimy do hal magazynowych, które też mogą być tutaj potrzebne w zależności od tego, od tych upraw, zmienność zapotrzebowania także właśnie na te elementy magazynowe też tutaj możemy sobie w jakiś sposób prognozować. I jako jedna z kilku danych do szacowania ogólnego poziomu ryzyka, tak, czy tendencji zmian możemy zastosować. Jeżeli chodzi o to, jak właściwie te dane satelitarne są wykorzystywane na świecie, no to krótka odpowiedź jest taka, że są. Mamy w wielu bankach są te dane wykorzystywane. Tutaj taką rolę wiodącą być może prowadzi tutaj Bank Światowy, World Bank, który posiada w swojej tam strukturze cały duży dział odnośnie analiz tych danych pochodzących z obserwacji Ziemi, a to po to, żeby właśnie umieć przewidywać, jak uprawy w poszczególnych krajach się mają, jakie są spodziewane plony, jakie są prognozy, gdzie może być mniej zbiorów, w związku z tym cena może rosnąć, gdzie więcej i tak dalej, jak to się ma do kredytów i do innych form pożyczek. Również inna instytucja, tutaj dla przykładu, Bank Crédit Agricole, również ma w swoich zasobach prowadzi takie ekspertyzy i nawet niektóre instytucje, tak jak ten bank, idą krok dalej, czyli próbują dostosowywać swoje produkty zgodnie z polityką chociażby Green Dealu, także do tych wymagań klimatycznych, nie? Czyli jak tutaj dostosować te swoje produkty i jak zaproponować tak, żeby to było jakby najlepiej z punktu widzenia właśnie ochrony klimatu. No i jak też te ryzyka klimatyczne związane chociażby z podwyższającą się temperaturą może wpłynąć, nie? Na takie działy jak rolnictwo, tak? Na strukturę, typy upraw. No właśnie, także w branży ubezpieczeniowej te dane są mocno czy szeroko stosowane właśnie ze względu na ich stosunkową taniość, ale też i szybkość i dokładność informacji. Te satelity, które tutaj krążą, oferują różne dane w różnej częstotliwości, niekiedy nawet godzinnej, z różną dokładnością, nawet pół metra, więc naprawdę dużo można tam zobaczyć i włączyć sobie w swoje modele ryzyk, czy plany przygotowania produktów, czy dostosowania ich do potrzeb lokalnych klienta, żeby właśnie służyły rozwojowi, zyskom w branży. Także
My tutaj jako Tuatara posiadamy także tego typu ekspertyzy, kompetencje, także zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu, do rozmowy po prezentacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Artur Nowakowski, niezwykle ciekawa prezentacja. Nawet nie wiemy, jakimi danymi jesteśmy otoczeni, a jeszcze do tego umiecie w odpowiedni sposób wykorzystać. To oczywiście klucz tematu.